No cześć siemanko, słuchajcie, często zdarza się, że w chwili, kiedy zakończę jakiś projekt, to ciągle szukam informacji na jego temat w sieci. I czasem wydarzy się sytuacja, w której odnajdę newsa, którego mogłem już znaleźć dużo wcześniej, ponieważ pochodzi z bardzo dawna, natomiast jakimś cudem na niego wcześniej nie trafiłem. Nie inaczej było w przypadku Inspirona 7000 z ostatnich filmów o retro stacji roboczej, a mianowicie spójrzcie tutaj na ekran. Tak, podobno można zainstalować nim mimo wszystko Pentium 3. Ja nie ukrywam, wcześniej próbowałem, ale być może źle się za to zabrałem, być może nie dobrałem odpowiednich pamięci. Dlatego też dzisiaj przeprowadzimy sobie mały test. Czy da się ulepszyć Inspirona 7000 o Pentium 3, pomimo tego, że teoretycznie obsługuje tylko szynę 66 MHz? Zapraszam! A oto i bohater naszego eksperymentu. Generalnie laptop, jak widzicie, śmiga, nic mu nie dolega. Natomiast pewnie zastanawiacie się, dlaczego siedzę w innej koszulce. A siedzę w innej koszulce dlatego, że no cóż, niestety ten laptop odmówił mi posłuszeństwa. Po raz kolejny zresztą. Oczywiście winę zdiagnozowałem i usterkę usunąłem. Natomiast to, ile nerwów i życia zabrało mi to ustrojstwo, słuchajcie, po tym lapku dopiero wiem, że można coś jednocześnie tak samo kochać, jak nienawidzić. Jaka tutaj była historia powstania tego laptopa? Myślę, że nawet pokuszę się o to, żeby zrobić Wam osobny filmik, na którym wysłuchacie od początku do końca, jeżeli będziecie mieli ochotę, co tutaj się zadziało i jak powstawał ten build, bo powiem Wam grubo, naprawdę grubo jest i trochę tutaj mi zeszło. Zdrowia też również przy nim troszkę utraciłem, więc myślę, że za jakiś czas takie coś wjedzie na kanał. Natomiast dziś nie przedłużając, wracamy do tematu, a mianowicie włożymy sobie tutaj SD-ramy 133 MHz. Myślę, że tutaj to będzie taki złoty gol, dlatego że ostatnio próbowałem wrzucać Pentium 3 na pamięciach PC100. No i niestety nie wstało, więc być może tutaj był ten problem. Natomiast jakby procesorem, który sobie tutaj wrzucimy, będzie Pentium 3 450 MHz i zobaczymy, czy nam to tutaj wstanie. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. Widzimy się za chwilkę. No i słuchajcie, mamy tutaj kadłub na testy przygotowany. Nie mam tutaj podłączonej na ten moment matrycy, natomiast z doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że po prostu w momencie, kiedy tutaj nie jest wykrywany ten procesor poprawnie, żadna z kontrolek się nie oświeca. Co za tym idzie, bardzo łatwo będzie nam zdiagnozować, czy to nam działa, czy to nam nie działa. Więc na pierwszy strzał przygotujemy sobie tutaj próbę startu z Pentium 3 450 MHz i zobaczymy, czy to ma jakąś szansę zadziałać. Cyk i cyk. Tutaj musimy sobie utrafić w soket i nacisnąć równomiernie, tak ażeby procesor zaskoczył. Ciach i próba. Przyłożymy sobie tutaj radiator. Chwila i testujemy. Jak słusznie zdążyliście zauważyć, nie mamy tutaj podłączonego zewnętrznego zasilania, ale hej, patrzcie. Mamy tutaj 100% sprawną baterię, więc spróbujemy sobie odpalić na samej baterii. Jeżeli odpali, będziemy działać dalej. No i chwila prawdy. No nie wiem, czy Wy to widzicie, ona tak leciuteńko mignie i gaśnie. Niestety na procesorze Pentium 3 450 MHz nie nada. Skoro więc 450 MHz nie daje rady, no to może spróbujemy pójść w stronę Celerona. Mam tutaj Celerona 600, więc cóż, jeżeli jeden odmówił posłuszeństwa, no to może drugi da radę, więc no cóż, sprawdźmy. Być może tutaj jest jakiś konflikt z Pentium 3500, być może Pentium 3500 jest jakoś inaczej skonstruowany, ponieważ był pierwszym procesorem modułowym MMC2
z serii Pentium 3, więc może tutaj jest jakiś szkopuł, nie wiem, sprawdzimy Celerona, być może nam wystartuje, może to jest temat, nie kombinując za mocno. Dobra, mamy tutaj układ chłodzenia, a raczej by się i tak nie przegrzał, ale próba. Analogicznie ta sama sytuacja, słuchajcie, no niestety nie działa. Kurde, chyba ten gość na necie coś się przestrzelił. Tutaj mamy jakiś ewidentny problem. Ani 600, ani 450. 400 Pentium 2 startuje bez problemu. No nic. Wpadł mi do głowy jeszcze jeden szatański pomysł, a mianowicie mam tutaj jeszcze jeden ostateczny procesor, który zamierzam tutaj wypróbować, a jest to Pentium 3 800 MHz. Jako jedyny z tych wszystkich modułowców obsługuje pierwszą generację Speedstep. Oczywiście są inne procesory, które obsługują Speedstep, natomiast akurat pod ręką miałem ten 800 MHz. Generalnie Speedstep obsługują procesory Pentium 3 od 600 MHz w standardzie MMC2 i działa na takiej zasadzie, że średnio obniża taktowanie o 150 MHz. Jeżeli to zadziała, no to jest szansa, że tutaj odpalimy ten Pentium 3. Szansa jest oczywiście bardzo malutka, ale tak się zastanawiam, bo tak na dobrą skalę, spójrzcie sobie jeszcze raz na ten opis tutaj. Jak widzicie, gość pisze, że włożył tutaj właśnie Pentium 3 z Speedstep. I być może to działa na takiej zasadzie, że nie obniża samego mnożnika, a obniża magistralę systemową i dzięki temu ten procesor ma szansę wstać. Więc cóż, nie będziemy się dłużej może zastanawiać, a zamiast się zastanawiać, po prostu weźmiemy i sprawdzimy, czy to nam w jakiś sposób zadziała. Cyk i pyk. No i popatrz na to, normalnie nie wierzę w to, co się tutaj wydarzyło, ale to normalnie działa. I żeby było śmieszniej, patrzcie, co tutaj nam pokazuje. Nie wiem, czekajcie. O, łapnął fixa. Patrzcie, Pentium 2 666 MHz, szatański procesor. Cóż, wchodzimy teraz do BIOSu, żeby zobaczyć, czy to tutaj się gdzieś nie wiesza. Normalnie wystartowało. Nie wierzę w to, co widzę. No jest grubo. Mamy tutaj Pentium 3 w laptopie, który obsługuje magistralę 66 MHz. Wystartowała, jak widać, jako Pentium 2 666 MHz. No i cóż, mamy tutaj niezłego kozaka. Wejdźmy sobie do systemu. Pytanie, czy system w ogóle wstanie. I zobaczmy, z czym to się je. I co, żeby było zabawniej, nie wystartował Pentium 3 450 MHz, nie wystartował Celeron 600. No, dziwne. Wystartował Pentium 3 800, który został wykryty jako Pentium 2 666 MHz. Patrzcie, system wstaje. To jest masakra, nie? Ale kurde jaja, Nie, no ten dźwięk to jest po prostu coś. Dobra, słuchajcie, korci mnie, żeby od razu tutaj bachnąć CPU Z, więc no nie będziemy tutaj nikogo dłużej trzymać w niepewności i spójrzmy, co tutaj widzi. Ja wam tutaj już kamerkę przybliżam, żebyście i wy widzieli, co się tutaj wydarzyło. Kurde, słuchajcie, ale jaja w ogóle. Wykryło normalnie magistralę 100 MHz. Mamy magistralę na 100 MHz, mnożnik 6,5, core speed 651,5 MHz, czyli mamy Pentium 3 650, czyli faktycznie gość na necie nie kłamał. Mamy tutaj normalny, regularny speedstep, który działa jakby w tym low way. I mamy 650 MHz Pentium 3, który jest tutaj poprawnie wykryty pod systemem. No po prostu, kurde, wow. Coś niesamowitego. Cache tutaj wszystko bez problemu wykrywa. Mamy dalej BX 440. Tutaj jakby nie mogło się nic zmienić. Co do pamięci, wykryło tą kostkę jako 100 MHz, choć tak naprawdę ta kostka ma 133 MHz i z ciekawości wam powiem, że ona, inaczej, ten laptop na kości 100 MHz z tym procesorem nie wstaje.
sprawdziłem i okazuje się, że żeby odpalić ten procesor, który pracuje na szynie 100 MHz, w laptopie, który obsługuje szynę 66 MHz, potrzeba pamięć SDRAM, która jest taktowana zegarem 133 MHz. Czego nie rozumiecie? Po prostu ciekawe, nie? Masakra jakaś. No ale dobra, działa, po co drążyć. Generalnie jest fajnie, więc cóż, ja się bardzo cieszę. Natomiast no, może nie przedłużając, przejdźmy do testów, zobaczmy jak to wygląda w porównaniu z wcześniejszym procesorem, jaki tutaj był zainstalowany, czyli z Pentiumem 2 400 MHz. No i słuchajcie, spójrzmy na wyniki wydajności. Na pierwszy strzał sprawdźmy tutaj arytmetykę zbadaną w systemie Sysow Sandra. No i zobaczmy, w porównaniu z Pentium 2 400 MHz jest po prostu mega przeskok. Procesor jest 100%, nawet więcej jak 100% szybszy. I to czuć tak na dobrą skalę podczas użytkowania tego laptopa w tej chwili. Jest naprawdę mega różnica pomiędzy tym a poprzednim procesorem. Spójrzcie również na wyniki w multimediach, gdzie tak naprawdę Pentium 3, Pentium 2 deklasuje ze względu na instrukcję SSE. No, robi tutaj naprawdę mega robotę i daje super radę. Jako kolejny test zrobiłem 3D Mark 9.9 i teraz tak, 3D Mark 9.9, jak tutaj widzicie, mamy wynik Pentium 2 400 plus stokowy ATI Rage 128 Pro LT. Kurde, te nazwy też są fajne, nie? Mogli jeszcze dodać XD. I jak widzicie, wynik klasyfikuje się w ten sposób. Następnie pozwoliłem sobie podbić zegary tego Rage'a LT troszkę do góry, gdzie już tutaj wynik nam się znacząco ładnie poprawił, oraz poniżej na samym dole macie wynik tego właśnie podkręconego Rage'a razem z Pentium 3. Myślę, że tutaj zrobiło robotę i jakby nie patrzcie na samą punktację benchmarku całościowo, zobaczcie na CPU Score, jaka jest różnica. Mamy niecałe 4000 punktów w Pentium 2 versus ponad 10 000 Pentium 3. No po prostu mega, nie? Jako kolejny test zrobiłem tutaj test 3D Marka 2000, no i jak widzicie analogicznie jest fajnie i tak na dobrą skalę udało nam się w przypadku 3D Marka 2000 zwiększyć wydajność jakby całego tego setupu o prawie 50%, a to uważam jest już bardzo, bardzo dobry wynik, więc no tak, fajnie udało się. I jest efekt tego całego modowania tego właśnie kadłubka. Sam ten Dell zjadł mi naprawdę dużo nerwów, czasu i serca, a jego historię, tak jak już powiedziałem, opowiem Wam w innym materiale. Natomiast tutaj uważam, że modyfikacja się udała i no jest to dość fajna ciekawostka, ponieważ no nie przypominam sobie innego kadłubu, na którym w przypadku szyny 66 MHz udałoby się uruchomić Pentium 3 na szynie 100. Przypominam tylko, pewnie znawcy tematu też pamiętają, wiedzą, że żeby taki manewr zrobić w przypadku ThinkPada 600E, który również był modułowym MMC2, trzeba było nie dość, że zmodyfikować BIOS, to jeszcze wlutować kabelki, przelutować piny i 2 rezystory. Więc no, trochę zabawy było i tą szynę dopiero można było uzyskać. Tutaj, jak widzicie, wystarczy pokombinować i działa. Z czystej ciekawości powiem Wam, że w pewnym momencie przeszło mi przez myśl, żeby tutaj spróbować zamontować jeszcze mocniejszy procesor Pentium 3, bo jak widzicie, tutaj macie stronkę, którą Wam pokazuję na ekranie. Możecie sobie wejść, sprawdzić generalnie na tej stronie wszystkie możliwe procesory, jakie zostały kiedykolwiek wypuszczone na rynek i popatrzeć na ich parametry. I jak widzicie, modułowo MMC2 występował maksymalną częstotliwością 850 MHz. I przeszła mi taka myśl, może gdzieś na jakichś portalach aukcyjnych dorwę taki procesor za nieduże pieniądze i będzie tutaj można uzyskać nie 650, a 700 MHz mocy obliczeniowej. No i kurde, jakie było moje zdziwienie, jak wszedłem na eBay i zobaczyłem te ceny. Matko z ojcem, po prostu ręce opadają.
Ale generalnie też w związku z powyższym troszkę się pocieszyłem, bo pomimo tego, że nie mam za bardzo pieniędzy, to jestem bardzo bogaty, bo takich MMC2 to troszkę mam. To tylko mała kubka wierzchołka góry lodowej, więc ma się to, nie? A z drugiej strony moglibyście powiedzieć, że dlaczego ja podkręcam takiego laptopa, skoro zjadł mi tyle nerwów, czasu i serca, to czy nie boję się, że na przykład spalę ten układ graficzny i totalna załamka, a laptop naprawdę, jeżeli chodzi pod retro, nie wiem, czy jest nie jednym z najlepszych możliwych buildów ery DOS Windows 98. Powiem Wam tak, w związku z tym, że jak wspomniałem, bardzo wiele nerwów to ustrojstwo mnie kosztowało, to po drodze dorwałem też sporo różnych części zamiennych do tego modelu. Też część z Was oczywiście mi troszkę przysłała. I w związku z powyższym mam jeszcze 2 zapasowe karty graficzne do niego. Co za tym idzie, hulaj dusza, piekła nie ma. Mogę sobie pozwolić na taki właśnie overclocking bez jakby strachu, że w momencie, kiedy ta karta graficzna mi siądzie, to nie będę miał sprawnego laptopa. W sytuacji, kiedy by się nie daj Boże coś z nią stało, pyk, zakładam następną i sobie jadę. Już wtedy myślę, że na spokojnie, bez OC. I tyle. Jeżeli o mnie chodzi, myślę, że na ten moment w tym filmiku to będzie tyle. Jeżeli filmik się podobał, jak zawsze łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, jak zawsze łapa w dół. Natomiast jeżeli ten content do Was trafia i chcecie więcej tego typu filmów, myślę, że śmiało możecie rozwalić subskrypcję, bo jak widzicie, cały czas się rozwijam i cały czas nowe treści wlatują na ten kanał. A tymczasem z mojej strony tyle. Dzięki, cześć!